Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć Tobie, cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie. W najlepszym w Polsce programie. Zaczyna się z grubej rury, dokładnie. W najlepszym polskim programie na temat sztucznej inteligencji, marketingu, biznesu. I czekaj, jak już lecimy tak telewizyjnie, jest z Wami dzisiaj pani redaktor Anna Prończuk-Omiotek oraz Pan redaktor Jakub Król. Witamy Was w naszym wieczorem programie. No i właśnie, ja bym chciała zacząć od tego właśnie newsa związanego z Eleven Labs i z dźwiękiem. Nie wiem, czy wpadliście w tym tygodniu na stronkę Eleven Labs. Odpalili Sound Effects, czyli takie właśnie efekty dźwiękowe, które możecie teraz dołączyć w zasadzie, gdzie Wam się podoba, czy do live'a, do streama, takiego jak dzisiaj, czy do jakiegoś odcinka na YouTube, że po prostu łatwiej byłoby na przykład montować różne rzeczy, niekoniecznie szukając dźwięków ze stoków, ale na przykład właśnie od razu generując te dźwięki. Czyli jak ja na przykład chciałabym sobie wygenerować, no tutaj proszę, świerszcze, na przykład byłby jakiś suchar, nieśmieszny żart i chciałabym świerszcze, no to być może to akurat zadziała, że po kliknięciu, po wpisaniu takiego prompta, po kliknięciu dźwięk powinien być gotowy. Słyszycie? Super. Jest. Tutaj jest piesek, akurat piesek jest, nie będę go puszczać, bo tutaj w biurze też są psy, więc nie będziemy straszyć, ale możemy na przykład odpalić, osoba, która pisze na klawiaturze, to może nie jest za trudny dźwięk, ale proszę, ja teraz mam rączki tutaj, a ktoś pisze na klawiaturze, albo na przykład, proszę, jakiś dźwięk burzy. Tak, więc można sobie tak naprawdę wymyślić, co sobie podoba. Zachęcam Was, żebyście sobie przesłuchali wszystkie, tylko nie wszystkie na full głośnik. Ja nie będę Wam puszczała wszystkich, bo na przykład ten jest naprawdę scary. Kobieta pełna strachu, która krzyczy bardzo głośno. To jest naprawdę scary. Albo tutaj dalej jest gość, który spada z tam 15 piętra z wieżowca i krzyczy na koniec płuc. To jest takie w luźnym tłumaczeniu, tak? Z całych płuc, z całych sił. Więc są różne te dźwięki i te dema wyglądają naprawdę obiecująco. I fajne są te dźwięki. Natomiast pytanie, czy Ty, Kuba, widzisz z jednej strony potencjał rynkowy, trochę tak pogadamy też biznesowo, i czy sobie testowałeś to, czy sprawdzałeś to generowanie dźwięków? Nie, jeszcze nie testowałem, natomiast uważam, że bardzo fajny pomysł Eleven Labsu. Tak jest, dziękuję bardzo Piotrku za komentarz. Uważam, że bardzo fajny pomysł, no bo idą do przodu i będę miał w ogóle do Ciebie dłuższy wątek, też chętnie bym porozmawiał tutaj z ludźmi na czacie, ale no mamy problemy techniczne, znaczy YouTube ma problemy techniczne, u nas wszystko jest okej. Natomiast taka myśl też, i od razu wrzucam, jakby to taka kontynuacja tego. Byłem wczoraj na Aula Polska, pozdrawiam wszystkich serdecznie przedsiębiorców i nie tylko, było fantastycznie. Dużo nie pamiętam, ale to co pamiętam było fajne. Natomiast były tam gorące dyskusje a propos, był tam między innymi jeden z pierwszych inwestorów Eleven Labs w ogóle, wow. Więc fajnie było złapać się i mieliśmy burzliwą dyskusję na temat tego, czy Eleven Labs generalnie będzie miał rację bytu za jakiś czas, a mianowicie, no przecież wchodzi OpenAI ze swoim modelem do generowania głosu. Już mówiliśmy o tym dawno, on się prawdopodobnie pojawi dosyć niedługo. Moim zdaniem pozamiata rynek i jakby, zanim Ci o tym głos, bo jestem ciekawy bardzo Twojej opinii, jakby głos pojawił się z drugiej strony, że ale przecież bardziej ludzie będą ufać Eleven Labs, bo oni to fajnie robią. No ja uważam, że jednak OpenAI jest większą firmą i pozamiatają Eleven Labs. To jest pewnie kwestia jakiejś tam chwili. O, działa już czat, moi drodzy. Zapraszamy do pisania. Co Wy o tym myślicie? Ale wiecie, jednak to pytanie, czy nas widać, czy nas słychać, jest całkiem okej, żeby sprawdzić nawet, czy czat działa. Więc fajnie, że Michał napisałeś, że działa, także genialnie. Dzięki bardzo. Mateusz twierdzi, że po prostu boi się hejterów. Dokładnie. Więc jakby... Pozdrawiamy serdecznie. Tak, mojego nowego wspólnika, tak w ogóle. Także widzę, że lustruję, patrzę, co robię. Więc podsumowując, jakby pytanie, czy Eleven Labs się długo utrzyma na rynku z samym generowaniem głosu, bo moim zdaniem OpenAI po prostu pozamiata, jak wyjdzie ich model i myślę, że fajną ucieczką do przodu jest właśnie zrobienie dźwięków. Uważam, że ma to ogromny rynek, bo zobacz, ile potrzebujesz filmów i tak dalej. Ja się domyślam, że pewnie zrobią jakąś współpracę z jakimś, nie wiem, CapCutem czy coś, że będzie można sobie od razu nie tylko przeszukiwać te wszystkie dźwięki, ale stworzyć swoje własne. Moim zdaniem super torpeda. Okej. Ja zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, na ile to będzie lepsze i na ile to będzie fajniejsze niż szukanie dźwięków po stoku, bo nie wiem jak ty, ale jak kiedyś montowałam swoje wideo, bardzo mnie to irytowało, więc teraz mam montażystę, który robi to spokojniej i lepiej niż ja, natomiast jak ja kiedyś bardzo dawno temu montowałam sama swoje wideo, to zawsze też wkurzało mnie to szukanie dźwięków, że to było takie czasochłonne, że ja chciałam trochę inny dźwięk, trochę
no trochę nie wiem, albo wyższe, albo niższe, albo w innym kontekście i zastanawiam się, czy to, co jest teraz, to na przykład myślę, że niekoniecznie spełnia moje wymagania i czy będą jakieś inne parametry, które będę mogła modyfikować. No bo umówmy się, to, co jest tutaj na stronie Eleven Labs, to, że ja wpisuję sobie tam świerszcze, które tam na pustyni na przykład wydają z siebie dźwięki, no super, ale myślę, że podobny efekt uzyskałabym na stoku, szukając stokowych dźwięków i bardziej bym chciała na przykład móc dostosować jakieś parametry, na przykład, nie wiem, mood, załóżmy, że świerszczę bardziej romantycznie albo świerszczę złowrogo, nie wiem, cokolwiek przyszło mi teraz do głowy, tak? No bo teraz na ten moment to jest fajny feature i myślę, że super uzupełnia to, co Eleven Labs robi, czyli że rzeczywiście generują głosy, że jesteś w stanie sklonować swój głos i na przykład w jednym narzędziu jesteś w stanie od razu dodać do tego jakąś ścieżkę dźwiękową. Super, mega fajnie. Natomiast pytanie, czy to będzie wystarczający feature, czy tam killer feature, jeżeli to będzie nadal wokoło dźwięku, ale nie będzie miał nic poza innymi stokowymi dźwiękami, no bo ludzie się już trochę przyzwyczaili do tego szukania dźwięków na stoku, więc ja bym najchętniej, myślę, że to ma fajne zastosowanie, jeżeli ktoś się na przykład przyzwyczai, żeby wszystko generować na Eleven Labs, ale ja bym chętnie jednak zobaczyła jakieś feature'y, które pozwalają dodatkowe parametry wstawić, tak jak nawet, wiesz, mamy w czacie GPT, że tak naprawdę możemy się tym pobawić, możemy sobie nastawić poziom kreatywności na przykład, to czy on ma więcej zmyślać, halucynować, czy mniej, czy ma spełnić dodatkowe warunki. No chciałabym po prostu zobaczyć coś więcej. Ja myślę, że masz pewnie rację i pewnie, ale z drugiej strony zobacz, że teraz to znowu jest przesada w drugą stronę, co się teraz dzieje, ale ile marketingowców teraz kocha generować obrazki za pomocą AI zamiast robić to za pomocą stoka. Moim zdaniem kwestia będzie tego, jak szybko to będzie działać i jakie będą integracje, bo ja nie sądzę, że będzie dużo osób siedziało z Eleven Labsem otwartym i do tego dobierało dźwięki, ale jeżeli to się doda, a jestem pewien, że to zrobią, bo to mądrzy ludzie są generalnie, którzy tam tworzą Eleven Labs, że dodadzą to właśnie do jakiegoś CapCuta, do jakichś innych narzędzi do edycji wideo, moim zdaniem to będzie super. Mega fajna wartość. No, to myślę, że to ma sens. W ogóle swoją drogą dzisiaj miałam właśnie prezentację w agencji Get Noticed, pozdrawiamy Get Noticed, agencję marketingową z Poznania i Michał i Basia właśnie zaprosili mnie na wydarzenie, znaczy Michał, Basia i Monika w sumie, to cała grupa mnie zaprosiła na wydarzenie i tam dzisiaj akurat opowiadałam o awatarach AI właśnie i o generowaniu wideo swojego klona, to co my, Kuba, zrobiliśmy, czyli ten mój klon i o generowaniu też odpowiedzi głosowych i przedstawiałam taki case study, może Wam zaraz udostępnię jeden slajd, może się uda, tego, że no tak naprawdę w sumie nie zawsze jest potrzebne wideo, bo jeżeli jest na przykład głos dobrze zintegrowany z tym, co jest pisane, to też jest fajny feature, tak? Więc czasami, ale sam głos może byłby za mało, więc tutaj tylko Eleven Labs tak trochę luźno nawiązuje w tym sensie, że sam Eleven Labs z tym tworzeniem tych dźwięków jest super, ale rzeczywiście myślę, że ta droga, o której Ty mówisz, że się z kimś połączą, byłaby spoko, bo na przykład HeyGen, narzędzie, które dzisiaj przedstawiałam do generowania awatarów AI, no to oni wcześniej mieli swoje generowanie dźwięku, głosu, no ale przestawili się na Eleven Labs, więc no ta współpraca to myślę, że to jest w ogóle najlepsza opcja. Tak. I zresztą Eleven Labs jest w ogóle w tym dobry, oni to jest nie wszystkie to są współprace. Ostatnio dostawałem SaaS-a, który jest do automatyzacji, nazwijmy to biur obsługi klienta. Nie działa to jakoś super, ale jest też taka opcja właśnie, żeby po prostu generować ten głos też za pomocą Eleven Labsa. Ja myślę, że tego typu integracje to jest bardzo mocny ich asset i oni pewnie w to będą szli, no to nie ma co oszukiwać. No zobaczymy, ale fajnie byłoby na pewno, żeby tak to wyglądało. Dobra, ja Wam pokażę w takim razie ten case, który to znalazłam, bo już udałam się. Moi drodzy, w międzyczasie zachęcamy Was do pisania komentarzy. Jeżeli Wam nie działa, możecie sobie odświeżyć teraz YouTube'a i będziecie już mogli pisać. Mieliśmy drobną usterkę techniczną z winy firmy na G pewnie na YouTubie, ale już można pisać. Jesteśmy ciekawi Waszego. Jaki w ogóle jesteś taki dyplomatyczny, no? Z winy firmy na G, takiej, okej, dobrze, no dobrze. Spróbuję Wam w takim razie udostępnić ekran, ale zobaczymy, czy mi się nie zrobi jakaś incepcja, bo jestem nie w swoim codziennym środowisku pracy. Więc chwilę będziecie być może widzieli nas wielokrotnie. Tak, wielokrotniony ekran, dobra, i teraz już się poprawiam. Czyli generalnie a propos generowania różnego rodzaju. Jest taki case, który w ogóle zapożyczyłam z LinkedIna. Case opisuje Klarnę, ale ja go gdzieś tam na LinkedInie wyczytałam. Klarna to jest takie narzędzie do płatności, więc jak chcecie kupić coś online i przedłużyć płatność, nie opłacić od razu, no to Klarna Wam w tym pomoże. I oni się reklamują, że są najbardziej elastyczną metodą płatności. I a propos właśnie asystentów AI, głównie głosowych, bo mówiliśmy o Eleven Labs i o sztucznej inteligencji
generacji, generowaniu przez sztuczną inteligencję głosu, to w momencie, kiedy w Klarnie w pierwszym miesiącu wdrożyli takiego asystenta AI, który przeprowadzał rozmowę z klientami, to okazało się, że 2/3 rozmów z tymi klientami można było obsłużyć asystentem AI, który mógł też tylko pisać, ale mógł przede wszystkim rozmawiać z drugim człowiekiem, więc to w ogóle było mega, że okazało się, że ludzie, człowieki nie są aż tak potrzebne, bo 2/3 rozmów, czyli w tym przypadku 2 miliony rozmów z klientami można było zdelegować na AI. Druga rzecz jest taka, że wynik czasu obsługi klienta, a w zasadzie rozwiązywania problemu, bo często z tym ludzie dzwonili, skrócił się z 11 minut do 2 minut, więc to zobaczcie, ogromna zmiana tak naprawdę, więc tylko 20% tego czasu, który wcześniej był przeznaczany, nawet mniej niż 20% tego czasu, no, wystarczył na rozwiązanie tego problemu. I to, co wiadomo, to co myślę, że dla większości z Was jest oczywiste, to to, że właśnie asystent, czyli sztuczna inteligencja, narzędzia oparte o sztuczną inteligencję pozwalają na obsługę tego typu rzeczy 24/7. I w tym przypadku jeszcze nie dość, że 24/7, to w 23 krajach, w 35 językach i myślę, że to też jest taki duży feature wdrażania właśnie AI w takich rzeczach. Nie będę Wam zdradzała całego case'u, po to można na przykład mnie zaprosić na szkolenie do siebie, żebym o takich case'ach poopowiadała. Jak takiego asystenta potrzebujecie, to można Kubę poprosić, żebym Wam go zbudował, bo Kuba mi analogicznego asystenta budował, w sensie mój klon. No trochę może na mniejszą skalę, bo nie 2 miliony rozmów, aczkolwiek no powiedzmy, że mamy know-how, którym możemy część z tych rzeczy ogarnąć. Zgadza się. To ja tylko dopowiem, że mówiliśmy Wam też o tym, że niedługo się pojawi wersja GPT-4o, która będzie miała odblokowane właśnie mówienie i rozumienie głosu. Tak. Będzie to bardzo, bardzo działało w czasie rzeczywistym, więc faktycznie, jeżeli ktoś by myślał, żeby zautomatyzować sobie właśnie taką obsługę klienta, proszę się do mnie zgłosić. Ja takie rzeczy robię, a jest do tego po prostu najlepszy czas, niedbawem. Prawdopodobnie za około miesiąc będziemy mieć ten model od GPT. To się stanie bardzo tanie, nie do rozróżnienia właściwie od człowieka, jeżeli chcemy, i po prostu takie satysfakcjonujące. I faktycznie tak jest, jak powiedziałaś, to jest, akurat o tym case'ie nie słyszałem, więc bardzo fajny, ciekawy. Słuchałem z zapartym tchem, ale pamiętam też firmę... Do końca, tam na końcu jeszcze pieniądze, ale nie będę mówiła, ile pieniędzy zaoszczędziłem. Proszę mi wysłać tego case'a, ja potrzebuję. Tak, natomiast też było tak głośno o takiej firmie z Indii bodajże, która tam z 20 osób zostawia 2 osoby na supporcie, gdzie to była taka ostatnia linia i też było właśnie bardzo podobnie, że tam z kilku godzin chyba do kilku minut średni czas rozwiązania problemu i to jest moim zdaniem dosyć powtarzalny trend, jak sobie o tym pomyślimy. Myślę, że to jest fajna rozmowa, więc też zapraszam oczywiście do komentowania, że jest dużo miejsc, gdzie trzeba być mega mózgiem, żeby dużo ogarnąć, nie? Mieć dużo informacji na temat tego, jak pomóc komuś w czymś. W przypadku Klarny to jest bardzo duży system. Ktoś może mieć problem z płatnością, ze zwrotem, może się poczuć oszukany, o prowizję zapytać, dużo ilość informacji. A żeby zrobić takiego tak naprawdę asystenta, który to ogarnie, jest dosyć to proste, dosyć satysfakcjonujące i uwalniamy dużo zasobów. Tak jak powiedziałeś, no, przy 2 milionach rozmów to domyślam się, że bardzo dużo ludzi teraz już nie musi siedzieć na słuchawce i opowiadać tym klientom, którzy są zdenerwowani, że coś poszło nie tak z płatnością, tylko się mogą na przykład zająć sprzedażą. Mega fajny case, moim zdaniem, do automatyzacji. Tak, ale jeszcze myślę, że to, co jest ważne i do podkreślenia, to ten fragment, który też Wam pokazałam, czyli że asystent działa 24/7 i nawet dzisiaj właśnie na tej konferencji w Get Noticed podszedł do mnie taki bardzo sympatyczny pan, który twierdzi, że właśnie on czegoś takiego potrzebuje, bo u niego w firmie założyli sobie, że będą mieli work-life balance, będą pracowali w standardowych godzinach pracy, nie pracują w weekendy, nie pracują wieczorami. Ale wiecie, klienci często potrzebują czegoś w weekendy i wieczorami, więc jak tu teraz upiec 2 pieczenie na jednym ogniu, czyli z jednej strony obsługiwać klienta, z drugiej strony być zgodnym ze swoimi wartościami firmowymi i nie zachęcać ludzi do na przykład odpisywania wieczorami jakieś zapytania. No i właśnie po mojej prezentacji podszedł do mnie i powiedział, że no to jest coś w zasadzie, co by im się przydało, no bo tak naprawdę teraz hajs przepływa przez ręce, a mogliby po prostu zaopiekować się tym człowiekiem w jakiś sensowny sposób. A tak jak mówisz, to nie jest tak, że to od razu trzeba miesiącami pracować nad takim asystentem, bo technologia tak bardzo poszła do przodu. Jeżeli w ogóle ktoś ma dobrze spisane procedury, checklisty na przykład, albo typowe pytania i odpowiedzi takich klientów, no to nie wiem, Kuba, na ile Ty to szacujesz, ale tak na oko kilka dni roboczych i jest to do zrobienia. O ile ktoś ma dobrze spisane procedury i checklisty, no bo jeżeli nie, no to trzeba sobie tego typu rzeczy pouzupełniać, procesy uporządkować. Tak, to znaczy technologicznie oczywiście trochę więcej niż kilka dni, natomiast żeby faktycznie już potem to uruchomić i to zacząć testować, faktycznie można bardzo szybko z tym ruszyć. To jest szybki utarg. Ja myślę, że warto sobie tak w ogóle o tym pomyśleć. Mam taką myśl, która za mną chodzi od roku, ale dzisiaj mi się przypomniała. Jak pomyślimy o biznesie w starym stylu, to faktycznie mieliśmy do wyboru albo być otwarci super na klientów i mieć na przykład drogie call center położone, no to było stać tylko banki, które musiały tak mieć de facto. A nawet nie wiem, czy w banku można się dodzwonić o 3 w nocy. Wydaje mi się,
też możliwe, że nie, ale chyba tak. Są sprawy, które możesz załatwić. To teraz sobie powiem, że są sprawy, które możesz załatwić, bo ja ostatnio miałam problem z tym, że jakaś dziwna aplikacja, którą testowałam AI-owa i podłączyłam tam na chwilę kartę, potem chciała jeszcze raz ściągnąć hajs totalnie niepotrzebnie, więc akurat to była taka dziwna godzina 23 i akurat do takich bardzo krytycznych spraw w stylu chcę zastrzec kartę albo chcę zablokować coś tam, no to można się później odbyć. Super. Tak powinno być, nie? No i właśnie, mieliśmy albo to, albo pracowanie w normalnych godzinach, czyli mamy numer telefonu, tam pracujemy 8, 16, nie wiem, 9, 17, może 18, 19 i to był taki stary tryb, ale jak sobie patrzymy na to, jak będzie wyglądał świat i jak wygląda świat mądrze teraz już, jeżeli się automatyzuje takie rzeczy, to jak powiedziałaś, nie musimy wybierać. I ja wczoraj dosłownie miałem z moim serdecznym przyjacielem Grześkiem, pozdrowienia dla Grześka, rozmowę na ten temat. Robi fajne rzeczy. Tam generalnie jest temat taki, że jak ktoś dzwoni na przykład, bo z branży nazwijmy to nieruchomości tak szeroko, ktoś dzwoni i chciałby porozmawiać w piątek o 20. Jemu pracownicy nie będą rozmawiali w piątek o 20, będą po prostu w piątek o 20. A że to jest AI, akurat klientowi to pasuje najlepiej, a jest dużo takich branż, gdzie ważne jest, czy się dopasujesz do klienta i jak szybko mu odpowiesz. No to wtedy dajesz mu takiego AI, nie ma żadnego problemu, wszystko mogą sobie omówić. Mega, mega. No właśnie, więc dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że komentarze na YouTubie już działają, chociaż Muri nam raportuje, raz działa, raz nie działa, więc ja mam jakiś challenge z YouTubem, ale mamy też transmisję na Kubę w Facebooku, na Facebooku Jakub Król, mamy też na moim Facebooku, na Facebooku Anna Pro oraz na moim LinkedInie, chociaż LinkedIn ostatnio też ma problem z komentarzami, więc chyba znajdźcie nas na fejsie, gdziekolwiek nas oglądacie, ale jak chcecie komentować, znajdźcie nas na fejsie i tam będzie najlepiej komentować. A dlaczego zaczęłam o tym mówić? Czekaj, bo zgubiłam wątek, zaczęłam mówić o obsłudze klienta, że jak macie, ja też jestem już zmęczona po całym tygodniu konferencji, że jeżeli macie tego typu wyzwania, to opiszcie, czy u Was też się na przykład zdarzyła taka sytuacja, czy to od strony firmy, czy to od strony użytkownika, że chcieliście coś załatwić wieczorem i co wtedy? Czy na przykład przyjęlibyście obsługę od AI, czy to będzie dla Was good enough, czy i tak ten człowiek jest na koniec dnia potrzebny, żeby tą sprawę załatwić. Także ciekawa jestem też Waszej opinii. Była taka fajna konferencja, to był też hackathon, nie pamiętam jak się nazywa, niestety przepraszam, największy hackathon podobno w centralno-wschodniej Europie, jeżeli chodzi o AI, niedawno, i ja tam byłem akurat zaproszony na panel, który dotyczył właśnie obsługi klienta z AI-owanej i jak to wypośrodkować, że komuś pasuje AI, niektórym nie pasuje i są na to proste rozwiązania, to są takie rzeczy, które warto też wiedzieć, to od razu wam sprzedamy tipa, powinna być jasna ścieżka wychodzenia z tego AI, to jest raz, a dwa też tak po prostu uczciwie powinno być powiedziane, że to jest automatyzowane. Bardzo, bardzo taką prostą formułką jest, że teraz będzie po prostu zautomatyzowana przez sztuczną inteligencję rozmowa. Proszę powiedzieć w dowolnym momencie, że chce się połączyć z operatorem, jeżeli to nie jest pasujące. Też tak można zrobić. Co u Ciebie za dźwięki dziwne się pojawiły? Pieski. Jestem w biurze, gdzie są pieski, więc ja mam zwykle koty, jak już wszyscy wiemy. Pozdrawiam Mruczysława, który na pewno ogląda tą transmisję, ale dziś są pieski, tak, ale to przez chłopy. No właśnie, dobra, to w takim razie dzisiaj dużo o obsłudze klienta wyszło, więc myślę, że chyba sobie zmienimy tytuł odcinka na obsługę klienta w AI, ale ja chyba Wam pokażę ten jeszcze jeden slajd klarny, bo teraz tak sobie myślę, że ten wątek jest na tyle ciekawy, że możemy sobie jeszcze jedną rzecz z tego pokazać. Najwyżej tematycznie jeszcze ten odcinek dodamy właśnie te tematy, bo jeżeli chodzi o ten case klarny, to zobaczcie, to z jednej strony mówimy o tym, że to jest fajniejsze, bo obsługa jest 24/7, bo rzeczywiście możemy cały czas dbać o tego klienta, ale też to daje fajne wyniki finansowe. I a propos wyników finansowych, no to właśnie w Klarna sama podała, jakie im to oszczędności podało, bo te statystyki, które pokazywałam Wam, dotyczyły całego miesiąca, tak? Jeden miesiąc, kiedy Klarna rzeczywiście to wdrożyła. Natomiast jeżeli szacować by oszczędności przez cały rok, to w Klarnie szacują, że to będzie 40 milionów oszczędności na obsługę klienta. Bo wiecie, nie musicie zatrudniać tylu ludzi, nie musicie brać ich na payroll. Oczywiście kolejne pytanie trochę moralne na zasadzie, co zrobią z tymi ludźmi, którzy teraz nie obsługują tych klientów, czy znajdą im inne zadania, czy jednak będzie tak, że sztuczna inteligencja zabierze pracę. Więc to już jest do wyjaśnienia gdzieś wewnętrznie, to jest taka rzecz, której się już nie doszukałam w tym case'ie. Natomiast patrząc tak jakby tylko na liczby, tylko biznesowo, no to jest 40 milionów oszczędności. No to wiecie, przy takim skali biznesu to już jest dużo, ale jak każdy z nas sobie przełoży to, że mógłby zaoszczędzić jakiś procent, na przykład nie wiem, 10% na obsłudze klienta, no to każdy z Was sobie może przeliczyć, co z tymi 10%, czy tam nie wiem, gdzieś to kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy w Waszym biznesie, to co z tym można zrobić, jak to można lepiej zainwestować, czy wydać. Więc... Ja nawet myślę, że 10%. Ja Ci powiem, że jak tam ten case, ja nie pamiętam go dokładnie, może znajdę, Dunke chyba się nazywa ta firma indyjska, tam było mówione o 80-90% oszczędności
na obsłudze klienta i nie ma się co dziwić, nie? No ale ciężko się dziwić, nie? Ludzie są dużo drożsi, jednak jakby nie patrzeć w tym. Ja bardzo chcę i robię wszystko, co mogę, żeby uczestniczyć w nowym świecie AI-owym jutra, ale bardzo mocno wierzę w to, że mądre firmy nie będą tych ludzi po prostu zwalniały, tylko będą ich przenosiły na stanowiska, które przynoszą mi jeszcze więcej przychodu i każdy będzie zadowolony, czyli mówiąc krótko, na sprzedaż. Zamiast obsługi klienta wtedy można ich cisnąć, wiesz, mogą być key accountami, super. Tak, tak, ale tak naprawdę już jest rzut beretem, bo to już ktoś od obsługi klienta, nawet jak jest na pierwszej linii, to można go wyszkolić do bycia sprzedawcą. Fakt, że to zajmie trochę dłużej niż jeżeli ktoś jest rasowym sprzedawcą z krwi i kości, no ale tak czy inaczej to już jest tylko krok do takich rzeczy. Myślę, że to jest fajny kierunek, czyli obsługę klienta niech robi AI, a z obsługi klienta ludzi robić na sprzedawców, kilka menedżerów. No, myślę, że to jest fajny kierunek. Tak, bo myślałam o tym, że trzeba tych ludzi przedbranżowić, że no słabo byłoby ich wszystkich wywalić, to skoro już znają kulturę organizacyjną, firmę, jak ona działa, no, procesy, tak, to dobrze byłoby tych ludzi zachować, no ale nie myślałam o tym, że rzeczywiście ten dział sprzedaży mógł być pierwszym kierunkiem, więc to myślę, że jest fajny insight, Kuba. Tak, no a myślę, że też a propos tych nauki sprzedawców, to tu też są fajne możliwości. Ja pamiętam taki case, który robiliśmy takiej firmy, ona tam śrubki, nakrętki, różne rzeczy sprzedaje, dosyć duża firma, bardzo nawet duża. No i oczywiście problem, że prawie, że zasada Pareto, tak, no ale mówiąc krótko, chodziło o to, że bardzo mała ilość handlowców robiła dużo większy przychód niż reszta handlowców. No i teraz co zrobić? No i też są proste rozwiązania. Generalnie zaczęliśmy robić taką analizę tego, jak rozmawiają ci najlepsi, jak ci najgorsi, znalezienie przez AI punktów wspólnych i przygotowanie przez AI programu szkolenia. To trzeba po prostu poprawić, nie? To jest super. Jeszcze jak do tego się doda narzędzia, o których kombinujemy, myślimy z Anią, które jeszcze pomogą być sprzedawcom lepszymi sprzedawcami, to wam pewnie kiedyś powiemy, to moim zdaniem masz wszystkie narzędzia, jakie są potrzebne, żeby była mądra firma, żeby ludzie nie robili głupiej, bezsensownej roboty, tylko żeby za nich to robiło AI, a oni żeby byli fajnie wyszkoleni, żeby po prostu podnieść ich poziom. Ale nie wiem, czy pamiętasz, to też tak może w ramach przypomnienia naszym tutaj słuchaczom, widzom, przed teleodbiornikami, audycji, że były takie fajne badania, chyba to mówiliśmy, że to był Boston coś tam, albo Harvard, w każdym razie o tym, że ci, którzy mają słabszego skilla, dużo większego boosta dostają przez AI. Więc to by idealnie pasowało, żeby ludzi po prostu z nich robić fajnych sprzedawców na przykład, nie? Tak. No myślę, że tak, ale odnośnie jeszcze właśnie tego, co powiedziałeś o tych szkoleniach dla sprzedawców, w ogóle mój wspólnik w Salesy, czyli w tej spółce, marce konsultingowej w zakresie marketingu, sprzedaży, którą właśnie teraz budujemy, promujemy, rozwijamy, on właśnie się zajmuje tego typu rzeczami, szkoleniami ze sprzedaży. Ja się specjalizuję w marketingu, w strategii marketingu, a on robi szkolenia ze sprzedaży. I często jest tak, że większość tych problemów firm, które sprzedają czy to do B2, czy do B2B, czy do B2C, jest po prostu powtarzalna. I te wszystkie skrypty, które on stosuje, to tak naprawdę w dużej mierze są bardzo podobne, no bo ludzie mają podobne problemy, umiejętności sprzedażowe to są umiejętności takie, wiecie, komunikacyjne, umiejętność perswazji, ale też znajomość produktu, ale wiecie, komunikacja, perswazja i znajomość produktu, czyli 2/3 zwykle już Przemek, czyli mój wspólnik, pozdrawiam Przemka Stanisza, ma już ogarnięte i ma w małym palcu. I teraz tak sobie myślę, że jakby to połączyć, czyli na przykład jakiegoś mega mózga sprzedażowego, załóżmy Przemka, i do tego jeszcze analizę AI, która robi szybciej właśnie analizę tego, co się dzieje w tym momencie, albo analizę post-mortem, gdzie Przemek na przykład nie ma dostępu do tego, co było wcześniej, co było skopane, i połączyć te dwa elementy, no to można w bardzo szybki sposób podnieść wyniki sprzedażowe, czyli trochę AI, trochę eksperta i już jesteśmy w stanie szybciej rozwijać swój biznes, więc myślę, że to jest też ten kierunek, że łączenie takiej eksperckiej wiedzy z szybszą analizą właśnie zrobioną przez AI. Super, aleśmy wymyślili. Widzicie, warto było być na naszym live'ie. Już macie podpowiedź, w co warto inwestować w AI w swoich firmach. No bo jakby wiesz, marketing i sprzedaż jest potrzebna prawie wszędzie, chyba że jesteś firmą, która jest podwykonawcą Jastrzębskiej Spółki Węglowej i to jest twój jedyny klient, jakby no to wiadomo, to nie. Ale tak ogólnie, no to raczej każdej firmy dotyczy to, że trzeba po prostu zasypywać jak największą ilością jakościowych leadów tak naprawdę, nie? Gdzieś tam lejek, no. Tak. No dobrze, no to teraz tak, ja zaraz znajdę tą statystykę, o której mówiliśmy, a w międzyczasie podrzucam Wam na YouTube jeszcze link do Salesy, czyli do tej właśnie spółki, gdzie razem z Przemkiem układamy strategię. Przemek strategie sprzedażowe, ja strategie marketingowe, więc a propos kącika reklamowego, który nam się jakiś czas przewija, wrzuciłam Wam też na czacie link do strony. Ja aktualnie się super czuję, bo nic nie reklamuję. Ja, wiesz, nic nie muszę reklamować przez tydzień albo dwa, to jest piękne życie. Fun fact, Kuba ma pełny kalendarz do 2050 na szkolenia z AI, ale
planujemy, to będzie mógł jednak w sierpniu poprowadzić jeszcze parę godzin szkoleniowych, ale na razie jest ciężko z kalendarzem Kuby, więc doceniajmy, że Kuba jest na żywo i jeszcze nie jest awatarem. No, przydałoby się, ciekawe w sumie. A jeszcze wiesz co, bo tutaj widzę, że Karol Salawa nas pytał, a nie odpowiedzieliśmy, jak przerobić moją książkę na audiobooka, a mam ku temu kilka myśli. Raz, że są różne sasy, ale Eleven Labs się do tego nadaje dobrze. I powiem Ci dokładnie, Karolu, plusy, minusy. Mój tata właśnie tak próbował robić ze swoją książką. Minusem jest to, że tam można tylko fragmenty wstawiać, że to trzeba fragment po fragmencie, na razie tak jest. Oraz drugi duży błąd, który może już jest naprawiony, trzeba to zweryfikować. Na pewno oni wiedzą i chcą go naprawić. Niestety czasami, chyba to kiedyś mówiłem tutaj na live, czasami jak on czyta po polsku nawet, to w pewnym momencie mu się wydaje, że jest angielski i czyta po angielsku, czyli na przykład zamiast jak przerobić moją książkę, to by czytał Jack przerobić Jack Sean. Kumacie, o co chodzi. Jest to błąd, o którym wiedzą, nad którym pracują, natomiast szczerze mówiąc, jak już się te fragmenty, dosyć długie te fragmenty można zrobi i się je połączy, efekt jest naprawdę fajny. My mówiliśmy kiedyś o tym błędzie i zastanawiam się, czy to nie jest tak, ale popraw mnie, jeżeli się mylę, czy to nie jest tak, że ten błąd się odpala, jeżeli on widzi jakieś słowo, które jest podobne w języku angielskim, no bo być może triggeruje się go jakimś słowem, które w Polsce też funkcjonuje, na przykład super. No, słowo jest proste, ale używa się go po polsku i angielsku. I na przykład odpalamy w wypowiedzi, jak odpalamy, żeby on czytał, on zacznie czytać od super, kolejne słowa już po angielsku. Nie wiem, czy to był ten case, ale o tym na pewno kiedyś gadaliśmy, że się przyłącza na język. Tak, sądzę, że problem jest to, że ten ich najlepszy model, on jest multilingwistyczny, w ogóle wytrenowany, tak? Bo tam wystarczyłoby jedną rzecz zrobić. Wybierz język, jak mam czytać, to by wystarczyło. Ale tak. Sądzę, że to nie dodali z lenistwa, tylko z tego, że właśnie trenowany jest ten model ogólny. Przy moich testach wyniknęło, że nie znalazłem właśnie czegoś takiego, bo też jakby tak się spodziewałem, że będzie. Czasami to było bardzo losowe, nawet się zaczynało na przykład w słowach, które były polskie litery, tak? No w sensie jakiś on, si, czy ży. Jakby no nie znalazłem takiego konkretnego miejsca. Wiem, że na pewno mają świadomość, że taki błąd jest, no. Okej, no dobra, to zobaczymy. A w temacie dźwięków, bo tak właśnie jeszcze jeden temat dźwiękowy, bo jak powiedzieliśmy sobie, że Eleven Labs wypuściło możliwość generowania dźwięków, to bardzo podobną funkcję, już o niej dużo nie będę mówić, ale bardzo podobną funkcję wypuściło w tym samym momencie, przypadek nie sądzę, Stability AI, czyli Introducing Stable Audio Open, miałam nie mówić po angielsku. Ciekawe. Też na YouTubie okazuje się, a propos właśnie dźwięków, że jeżeli za często czytam nasze artykuły po angielsku, te, które cytujemy, to jest problem z generowaniem napisów do YouTube'a, więc oficjalnie przestaję używać angielskiego na live'ach, będę czytała tylko pojedyncze słowa, bo nam się transkrypcja rozwala. Więc tłumacząc od razu newsa, czyli w podobnym momencie rzeczywiście można było projektować dźwięk, można teraz tworzyć dźwięki, to jest z 5 czerwca, a ten news Eleven Labs, zamknęłam go już, ale też był bardzo, bardzo podobnej dacie. Więc tutaj podobnie możecie sobie kliknąć play, możecie zobaczyć, co zostało wygenerowane po konkretnym prompcie, tak, jest tych przykładów kilka. No znów na Eleven Labs jest to ładnie zrobione, według mnie też przykładów jest więcej, bo zobaczcie, tu się akurat skończyło. Natomiast ciekawe jest to, że tu się zaczął kolejny mini hypik, czyli tu mamy hypik raz był hype na różne modele językowe, różne modele od sztucznej inteligencji, bo się prześciga OpenAI z Google Gemini, a teraz mamy prześciganie się na dźwięki oraz na wideo i może zaraz do tego wideo przejdziemy, Kuba, bo w sumie to miało być tematem odcinka. Tak jest, a to może w temacie tylko audio z kronikarskiego obowiązku, tylko powiemy, że wyszła nowa wersja Suno 3,5, która nawet po polsku potrafi robić tak, że się rymują w końcu słowa. Pokazywaliśmy Wam, zachęcamy bardzo do obejrzenia odcinka, jeżeli interesuje Was tworzenie muzyki, tworzyliśmy z Wami na żywo muzykę, różne fajne rzeczy nam wychodziły, kilka narzędzi zrobiliśmy, ale też a propos, jeżeli jesteśmy przy muzyce, to warto sobie sprawdzić, jeżeli korzystacie z Suno, może będzie dla Was lepszy. Pozdrawiam oczywiście Roberta, który, jak już wspominałem, jest, kim on nie jest, ale jest też muzykiem i twierdzi, że jest naprawdę lepiej. No widzisz, dobra, wrzucam Wam link do Suno w linkach pod naszym odcinkiem, ale też wrzucę za chwilkę link do tego materiału, w którym to opowiadaliśmy, bo według mnie to był mega śmieszny odcinek, więc w ogóle obejrzyjcie sobie koniecznie odcinek, bo to był odcinek z majówki, generowaliśmy muzykę na majówkę i ja Wam za chwilkę puszczę, jak ja to zrobię na tym kompie, jak jestem nie w domu, ale mogłabym Wam puścić piosenkę, którą wygenerowałam, taka zainspirowana naszą wtedy rozmową, bo Ty wtedy wygenerowałeś piosenkę o ponurym żniwiarzu, a ja jakoś nie miałam kreatywnego pomysłu i moja piosenka nie byłam z niej zadowolona wtedy na żywo, jak to generowaliśmy, ale potem gdzieś tak godzinę później złapałam jakąś fazę i wygenerowałam piosenkę
o samej sobie, bardzo kreatywnie, wiem, ale tekst był taki bardzo rymowany i bardzo śmieszny i disco polo, więc jak się uda, to spróbuję go jeszcze potem odpalić, także tak, to to promocja piosenkę. się poda. To ja też pozwolę sobie potem puścić piosenkę, którą wygenerowałem a propos rozbitego BMW, mojego pięknego, więc... No bo moja piosenka dotyczyła mnie, kota, wiecie, takich tam, no takie tam, wiadomo, słodkie kotki są wszędzie. Nawet dzisiaj na tej konferencji, w której byłam, dostałam feedback taki, że super prezentacja, bardzo ciekawa, duże stężenie kotów. To mojego zaleta. Koty zawsze spoko. Dobra, to ja będę szukała w międzyczasie tej piosenki, a my sobie przejdziemy może do newsa wideo, czyli ten Kling AI. Ja bym najchętniej to zaprezentowała w formie, no, a propos wideo, to w formie wideo, czyli teoretycznie reklamują się, że są lepszym modelem niż Sora. Model z Chin prosto, teoretycznie lepszy niż Sora i pokazali kilka demo, w jaki sposób można generować wideo. Ja wam nie wiem tylko, Kuba, czy słychać dźwięk, także daj mi proszę znać pod kątem dźwięku. Jest okej. Czekaj, nie wiem dlaczego mi tutaj wywaliło w tym momencie. Chciałam full screen, a oni mnie wylogowali do obsługi klienta. Co oni sobie myślą? Jesus, moment. No i właśnie, a propos, zaraz wam pokażę to wideo, jak się uda. Oni mają mega dziwny błąd ze stroną, w sensie to jest model prosto z Chin. Próbowałam się tam zalogować, stworzyć nowe konto Googlem. Google powiedział, że nie mogę, bo strona nie spełnia zasad Google'a. Więc obejrzymy sobie to, ale zaraz sobie powiemy też o ograniczeniach. Nie mogę znowu, obczaj, wywala mnie. O kurde. Dobra, nie zrobię wam full screena w takim razie, ale spróbuję w ogóle odpalić to. So China just went ahead and released their... Jezusie Maryjo, co tu się dzieje? Wiesz co możesz zrobić? Kliknij na nazwę, na tytuł tego filmu i się otworzy na YouTubie. Może tak zrobię, ale coś jest nie tak na tej stronie, ewidentnie. Dobra, próbujemy. Znaczy i tak nie będziemy tego wideo oglądać, ale spróbujemy sobie część. So China just went ahead Czekaj, mam YouTube'a teraz zmutowanego. Released. Jest okej. Zatrzymało się. Dobra, their text to video AI tool. So China just went ahead and released their text to video AI tool, and it is pretty incredible. So I'm going to show you guys a quick sample of some of the clips, and then we'll dive into the good stuff. So what you just saw was, of course, the very i tak dalej, bo nie mogę po angielsku za długo puszczać, bo nam się napisy rozjadą, ale jest sobie jakieś tam, wiecie, zwierzątko, obrazek, bardziej lub mniej realistyczny i nie wiem, czy to w prawym dolnym rogu to jest nazwa narzędzia, czy prompt, bo wiecie, po chińsku nie mówię niestety, ale mamy coś kind of demo, tak? I co ciekawe, to demo momentami tam gdzieś dalej, jak się przyjrzymy, przypomina trochę demo od OpenAI, bo nawet kadry są podobne. Nie wiem, czy pamiętacie, jak OpenAI, jak prezentowało Sora, to był taki samochód, który jechał po ulicy, znaczy nie po ulicy, po takiej żwirowej drodze i tutaj jedno z tych demo też zawierało właśnie tego typu autko, tak? Więc to jest demo, wygląda obiecująco. Pytanie, czy to nie jest fake i znowu, czy to jest fake, czy nie fake, czy to prawdziwe demo. Kolejna rzecz, pytanie, o co kaman z stroną i z tymi problemami, bo wiecie, ja naprawdę chciałam to przetestować, zobaczyłam u mojego kolegi, że on się mega kolegi na LinkedInie, że mega się jara tym narzędziem i napisał posta o jakiejś dziwnej godzinie w nocy, potem 3 komentarze o jakiejś dziwnej godzinie w nocy sam do siebie, nikt tego mu prawie nie lajkował, tylko tam chyba, znaczy 3 osoby mu to polajkowały. No i najpierw sobie myślę, o dziwnej godzinie opublikował, a potem weszłam na tę stronę i myślę, ktoś mu się włamał na konto, to nie może być prawda, a potem testuję, chyba ktoś z tego korzysta, więc ja mam powiedzieć taki mindfuck, że ja autentycznie nie wiem, co mam myśleć o tym narzędziu, niby ma być lepsze niż Sora, ale mam takie second thoughts, więc Kuba, pytanie do Ciebie, czy Ty sobie przetestowałeś, poczytałeś, co Ty myślisz, bo ja na razie mam pewne obawy, czy to nie jest jakiś fake. Ja mam też obawy, czy to nie jest fake. Nie było mi dane przetestować. Ja nie wiem, czy jest w ogóle taki dostęp, że można sobie publicznie sprawdzić. Nie można, ale czeka kilka godzin na dostęp. Ja w ogóle nie mogłam odpalić tego dostępu z Google'a. Trochę nie ufam, żeby wchodzić na takie... W sensie, ja bardzo chcę wierzyć, że tak jest, bo się będzie zaogniała jeszcze bardziej tutaj konkurencja w tych właśnie modelach tekstu, wideo. Może OpenAI w końcu to wypuści na przykład.
Natomiast jak to mówi pewien youtuber, China fakes everything i troszkę bym się nie zdziwił, jakby to nie była do końca prawda, ale jak mówi, że można spróbować, no to chętnie to zweryfikuję. No, myślę, że do sprawdzenia. Teraz w ogóle w tym tygodniu widać dużo zmian w kontekście generowania wideo. Pokażę Wam kolejne wideo i też właśnie już bardziej w stylu azjatyckim, czyli teraz to anime. Czyli mamy sobie jakąś ramkę, jak sobie zobaczycie, po lewej stronie jest jedna ramka, po prawej stronie jest druga ramka i za chwilkę będzie nam się generowało wideo. No, po lewej stronie niekoniecznie jakieś AI, tool albo model, albo narzędzie, bo nie przeczytam teraz, a po prawej stronie ten Toon Crafter, czyli to nowe narzędzie, które właśnie Wam chciałam pokazać, czyli już sobie radzi trochę lepiej, czyli mamy sobie jednej ramki, możemy wygenerować sobie na przykład całą scenę, tak, więc Toon Crafter do sprawdzenia, może UX-owo to strona nie jest jakaś genialna, ale można sobie to sprawdzić. No i znowu mamy bardzo dużo wschodnich nazwisk. Z innych takich narzędzi jeszcze obczaiłam, że jest Domo AI. Proszę, to już jest więcej wideo i różnorodnych i trochę mi się bardziej ta demówka spodobała. Akurat nie zdążyłam nawet spróbować się zalogować. Tak jak na to pierwsze narzędzie próbowałam się zalogować, nie wyszło. Tak tutaj nawet nie zdążyłam się spróbować zalogować, aczkolwiek zobaczcie, fajny jest ten koncept przerabiania nagrań zwykłych na anime. Myślę, że jest na to duży odbiór, czyli mamy jakiś fragment wideo i chcemy sobie zrobić z tego właśnie ten anime style, no to w łatwy sposób możemy. Więc to też myślę jest całkiem spoko. Fajny use case, to prawda. Coś jeszcze byśmy dodali do tych AI, do tych AI-owych rzeczy, sobie zaraz zobaczę, jeszcze chyba miałam jednego toola, ale zaraz sobie muszę obczaić. Pytanie, czy ty, Kuba, słyszałeś coś ze świadka AI, w sensie wideo, jeżeli chodzi o narzędzia oparte o sztuczną inteligencję związaną z wideo? No tego dużo jest, nie? Też pojawiło się coś wczoraj nowego, nie pamiętam niestety nazwy, ale będziemy Was na pewno o tym informowali, że to będzie coś ciekawego i coś wartego do zajrzenia. No ja tak jak mówię, mam nadzieję po prostu, że będzie jak największa konkurencja, będziemy mogli po prostu z tych narzędzi jak najszybciej korzystać. Dokładnie to samo uważam, co Muri. Dziękuję bardzo. Proszę. Muri czyta w naszych myślach, już genialne umysły myślą podobnie, jeżeli konkurencja na rynku AI jest gwarancją szybkiego rozwoju. Dokładnie tak, dokładnie tak. Już znalazłam ten tool jeszcze jeden, o którym zaczęłam mówić, Pixverse. Pixverse, kolejne narzędzie do tworzenia wideo ze sztuczną inteligencją, no i tu już jest jakiś Discord. Ciekawa jestem, czy ten Discord by mi się odpalił. Masz Get Started in Web też. Tak. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy, czy coś tutaj zadziała. Też jest logowanie Googlem albo logowanie Discordem. A co tam, raz się żyje. Dobra, uwaga, będę się logować. W takim razie Wam pokażę kilka nagrań, a my sobie może zrobimy real-time demo, jeżeli uda mi się zalogować. Tak, bo to jest raczej tak, że to dodaje po prostu taki delikatny ruch, nie, do zdjęć. To nie jest, powiedziałbym w sensu stricte tak samo generowanie obrazów czy wideo. Zaraz zobaczymy, dobra, zalogowałam się. Tu uwaga, przepuściło, nie? Bo tak jak mówię, w tamtym pierwszym toolu nie przepuszczało mnie, a tu mnie przepuściło. I co my tu możemy stworzyć? Text to video. Ale jest text to video, no to możemy spróbować. Teoretycznie tak, characters to video, bring characters to life. No dobra, to zróbmy jakiś text to video. Okej, real time, co my chcemy zapromptować, chcemy przetworzyć albo stworzyć. Zapraszamy do komentowania, do wymyślania. Dokładnie. Dobra, kitten, będzie kotek, że mały kotek. Driving a bus. Full of będzie. copies. Proszę, kitten driving a bus. Negative prompt? Co autor miał na myśli? Czyli czego ma unikać na tym? Czego nie miałem być, no. A ja bym tu nic nie podawał. Ale daj tam jeszcze driving a bus full of puppies. O Boże, jak słodko. No. Słodziej już być nie może, po prostu... No i spróbujmy realistyczne. Tak. Dobra, bo mam tak, realistic, anime, 3D animation, CG, no to rzeczywiście realistyczne. Niech będzie, frame, niech będzie YouTube'owy, jesteśmy na YouTubie, seed, nigdy nie wiem, co znaczy seed. Co znaczy seed? To jest losowa liczba, od której zależy, co nam wyjdzie. Możesz zostawić tak, jak jest, będzie ciekawe. No dobra. I uwaga, klikam generate, creating, okej. Tak. Wyszło mi 10 tokenów, nie wiem, czy zobaczyć, jakichś tokenów. Tak, ale masz też informację, że aktualnie system jest przeciążony, w sensie, więc pewnie chwilę poczekamy, to ja w międzyczasie mogę puścić moją piękną piosenkę. Dajesz, a ja to ukryję w takim razie, niech tu się generuje, za chwilkę sobie do tego wrócimy. Dobra, chyba już jest. Możesz dodać? Już się boję, proszę. Proszę bardzo.
źle oznaczony, woze z Tauronu stał w mroku, nadzieje kierowcy biły się o zły los. I wiesz, zapalniczki. Zderzenie potężne, huk niespodziany. Pięknie! To ma kontynuację jakąś? Czy będzie z tego jakaś płyta? Może. Był filmik, bo to miał teledysk też swój, ale szukałem teraz, nie wiem gdzie to była. Naprawdę? Tak. Nie. Taki filmik smutny faktycznie, bo tam deszczyk i w ogóle i pokazany ten samochód taki jest rozwalony z każdej strony. Okej, no różnie się tam widzę, panowie bawią, no tak jakby tęsknimy nadal za twoim samochodem, ale no nie wiedziałam, że aż wygenerowaliśmy piosenkę, ale okej, niech będzie. Bo to był ten sam dzień chyba, co mieliśmy odcinek, to wiesz. Tak, albo dzień wcześniej jakoś tak było bardzo, bardzo blisko w tym terminie. Podobnie, no. Ale widzę, że tak, to wideo nadal się na mnie wygenerowało, jeszcze nadal czekamy. Minuty na pewno długie. Tak, więc ja tak, w międzyczasie, co byście nie czekali zbyt długo, ja wam wyślę listę tych narzędzi, mam nadzieję, że się wyślę, listę tych wszystkich narzędzi, które teraz omawialiśmy na czacie, przy czym pamiętajcie, że co do tego pierwszego, to my mamy pewne wątpliwości, ale tak może też napiszę, że wideo AI lepsze niż Sora, ale mamy wątpliwości, żeby nie daj Boże, ktoś z was tam od razu potem nie założył konta, ściągnął z was pieniądze i powiecie, że to wszystko przez nas, bo powiedzieliśmy na live, że to jest lepsze niż Sora. Nie wiemy tego jeszcze, więc tak twierdzą. Tak. Ale to nie jest porada inwestycyjna. Dokładnie. Więc musimy sobie tutaj jednak nałożyć, wiecie, pewną dozę takiego sceptycyzmu do tego wszystkiego. No dobra, w międzyczasie czekamy na generowanie wideo, ale mamy też kolejne newsy, mianowicie zbliża się, chyba jeszcze, Boże, zastanawiam się, kiedy miała się zacząć, zbliża się konferencja Apple'a. Nie, no właśnie była. Wszystko wam doniosę, wszystko wam powiem. No to dajesz w takim razie, bo ja będę w międzyczasie szukała mojej piosenki, a ty dajesz, relacjonujesz tą konferencję Apple'a, bo ja się zatrzymam na tym, że ona miała być, ale my zbieraliśmy te newsy też w zeszłym tygodniu. Ja mega czekam na to, co mieli powiedzieć o tym, czy będzie asystent AI w Apple'u, bo ostatnio przez cały odcinek gadaliśmy o tym, że jest asystent AI w Androidzie i miałam ból wiadomo czego, że w moim Apple'u zarobionym za ciężkie pieniądze, że ciężko zarobione pieniądze wydaję na Apple'a i nie mam asystenta AI, a ludzie z Androidem w innych smartfonach mają, więc Kuba, zaskocz mnie. Co wiemy z konferencji Apple'a? Działo się dużo. Działo się bardzo dużo. Dużo jest takich opinii, ja się z nimi zgadzam, choć nie byłem jakimś specjalnym fanem, żebym wszystkie oglądał, ale że ponoć najlepsza konferencja to dla deweloperów Apple'a od lat, jeżeli nie najlepsza w ogóle kiedykolwiek. Mega. Więc jest grubo na pewno. Pokazali dużo rzeczy przełomowe, jak na przykład, że kalkulator już będzie na iPadzie. Wow. Kalkulator bardzo ciekawy. Oni nie nazywają tego AI, ale możesz sobie malować normalnie równania, klikasz, rysujesz sobie równa się i on ci sam rozwiązuje to. Możesz sobie potem klikać na poszczególne liczby i zmienić tylko te liczby i on ci pokazuje graf, jakby się... Fajne rzeczy. Natomiast z takich rzeczy AI-owych stricte, o których sobie teraz możemy powiedzieć, jest tego bardzo dużo. Faktycznie Apple pokazał klasę, tutaj nie ma co mówić bez dwóch zdań. Dużo rzeczy, które było dotychczas, na przykład jako Samsung AI, teraz będzie Apple Intelligence. Jak myślę, że to dosyć zabawne jest to, że wiemy dobrze, że, o tym też mówiliśmy, Apple stara się unikać słów, które się kojarzą z innymi technologiami i AI nigdy nie mówią. No ale też mówi, ale sobie oczywiście go, można powiedzieć, przytulili i sobie go zmienili na swoją definicję, czyli to AI teraz znaczy Apple Intelligence. Dosyć zabawne. Jest tam dużo rzeczy, między innymi takie rzeczy właśnie jak na Samsungu dosyć fajnie działają, czy na Pixelach, usuwanie obiektów inteligentne ze zdjęć. Jest dużo rzeczy, które będą... W telefonach w sensie Apple'owych z tak. iOS-em usuwanie, bo wiecie co, ja już od jakiegoś czasu zauważyłam tą funkcję, że na przykład jak jestem sobie na moim cudownym iPhoniku i załóżmy, nie wiem, wczoraj byłam szkolenią w Katowicach, załóżmy, nie? Więc mam zdjęcie pod spodkiem i mogę siebie zaznaczyć, no,
Czekaj, że na tym zdjęciu będę mogła. Ale generalnie na części zdjęć, jak było dobrze, twarz, mogę siebie zaznaczyć i mogę siebie przesunąć po tym zdjęciu, tak? Więc jakaś to jest tam postać, nie wiem, czy dzisiaj pod moim palcem przykleiła, jest ta postać i mogę ją przesunąć w dowolne miejsce. Natomiast nie mogłam jeszcze usuwać tego. Był robiony obrys tej postaci, mogłam lekko ją przesunąć w jedną, drugą stronę i teoretycznie ten kadr nawet się uzupełniał. Nie robiłam tego jeszcze zbyt często, ale ten kadr uzupełniał się całkiem sensownie. No umówmy się, pod katolickim spotkiem ten kadr to po prostu szary beton, więc tam za dużo do uzupełniania nie było. Natomiast ciekawa jestem właśnie z pełnym usuwaniem rzeczy lub wielu rzeczy na takim skomplikowanym tle. Czy oni to już z tego, co słyszałeś, wprowadzili na dobre, czy dopiero to będzie jakiś feature, który wejdzie za jakiś czas? To wszystko, co mówię, będzie na iOSie 18, tylko od razu zapał, bo nie wiem, jakiego masz iPhone'a. Duża część będzie tylko i wyłącznie 15 Pro wzwyż lub 15 iPhony, reszta do wyrzucenia, jak to powiedzieli. W sensie, no to są stare śmieci. Zapomnij, XR. To jest już taki moment, kiedy ja już powinnam jako prezes firmy zredukować takie stare urządzenia, bo trochę wstyd, więc oczywiście żartuję, ale niektórzy prezesi firm mają tak, że przecież wiecie, jak ktoś albo prezesi, albo dyrektorzy, że wchodzi na wyższe stanowisko, ktoś sobie kupuje najnowszą BM-kę i taki lifestyle, żeby pokazać, że się ma dużo hajsu. Aczkolwiek ja nie wymieniałam mojego iPhone'a bardzo długo, bo po prostu mi służy i jest dobry, ale może jeżeli chodzi o to, że my dużo gadamy o AI i że chcę testować te feature'y, to jest ewentualnie taka rzecz, która mnie skłania do tego, żeby rozważyć może zmianę iPhone'a, mimo że ten naprawdę to dużo osób się o to czepia, no ale w sensie to ma jakiś sens, bo te nowe są po prostu mocniejsze, ale faktycznie jest tak, że dużo mówi o tych nowych feature'ach, a potem na końcu powiedzieli i to będzie dla was wszystkich dostępne, jak macie iPhone'a 15 w górę. Dziękuję. Ale może powiedzmy sobie... Tak. Mic drop. Powiemy dokładnie, mic drop. Nawet nie mic. Powiedzmy sobie jeszcze, bo tam tego było mnóstwo, będziesz naprawdę zadowolona, będziesz miał to testować, na pewno nam powiesz, co będzie działało. Bardzo dużo rzeczy się zmieniło, będzie podsumowanie automatyczne wszędzie, w każdej aplikacji możliwej, gdzie jest tekst, samo będzie mogło pisać slajdy, dokumenty, to będzie działać na iPadzie, na iPhone'ie, na Macu, samo będzie mogło generować obrazy, emoji, no jest tego naprawdę bardzo dużo. Z takich ciekawych rzeczy, bardzo chcą dbać o prywatność, więc większość to będzie tak naprawdę po prostu na iPhone'ie już bezpośrednio, nie trzeba będzie nigdzie wysyłać, ale tak jak się spodziewaliśmy i was informowaliśmy, zawsze z nami jesteście na bazie na bieżąco, oczywiście współpraca między nimi a OpenAI się zacieśniła i będzie budowany. ChatGPT będzie bardzo fajny, myślę, że to ci się spodoba. O nowych iPhone'ach, Ania Winczenko, pozdrawiam serdecznie. Chodzi o optymalizację podatków. Również tak często. Ale tak nie robiłem. Ale taka podpowiedź, jak się rozbijało, to nie optymalizuje podatków. W każdym razie będzie tak, że możesz Siri na przykład coś zapytać i Siri może decydować, czy warto było zapytać o to ChatGPT w twoim imieniu. Teraz uwaga, zawsze będzie pytanie za każdym razem, czy się godzisz na wysłanie do ChatGPT. 2, nie trzeba mieć konta w ogóle w ChatGPT. 3, wszystkie informacje będą usuwane. 4, jeszcze Apple dodatkowo będzie maskował twoje IP, żeby OpenAI na pewno sobie nie powiązał ciebie pomiędzy rozmowami. I tak dużo osób uważa, że to jest niebezpieczne. Elon Musk napisał na X albo Twitterze, jak to woli, że jak tego nie usuną, to on wyrzuca wszystkie iPhony firmowe z wszystkich swoich firm, bo to jest super niebezpieczne. Oni potem wyrzucają takie memy, że OpenAI będzie kradło dane z iPhone'ów dzięki Apple'owi. No różne rzeczy, ale wiadomo, i on jest odklejony. No, już rozmawialiśmy o tym, że on ma tam interes w tym, że trochę tak. Ale widać, że im to leży na sercu. Bardzo dużo pytań będzie, za każdym razem będzie cokolwiek wysłane do OpenAI, będzie o to pytanie. Będzie też na przykład integracja z Vision, czyli będzie można po prostu zapytać, co jest na obrazku, albo żeby coś zrobił z tym obrazkiem, ale znowu za każdym razem będzie wyskakiwała informacja, twoje dane, ten plik zostanie wysłany do OpenAI, czy się na to godzisz. Więc moim zdaniem bardzo fajnie, bardzo pokazali klasę, no trzeba tutaj przyznać, że jeszcze Elon Musk się śmiał, że ich nie stać na zrobienie własnego modelu językowego, ale tak serio mówiąc, dużo swoich modeli zrobili, bardzo z tego dużo to będzie na urządzeniu, ale będzie też integracja z OpenAI. Moim zdaniem pozamiatali konkurencję. Trzeba będzie oczywiście zobaczyć, jak działa w praktyce, ale wygląda na to, że zrobili to w bardzo przemyślany sposób, co jest ciekawe, bo Apple'owi rzadko się zdarza tak szybko nadgonić jakieś rzeczy, nie? W sensie, wiesz, o co chodzi, on lubi sobie poczekać kilka lat, chyba tu widział, że ten AI train, to trzeba do niego wskakiwać, no zrobi to dobrze. Myślę, że będziesz bardzo zadowolona z tego, co zobaczysz na swoim iPhone'ie. Jeżeli macie swoje iPhony, to też będziecie zadowoleni. Oczywiście 15. Dajcie znać, to jest Team Jabłuszko po prostu. Ja mam jakiś mądry cytat, więc zasłania moje jabłuszko.
niestety, więc się nie chwalę tym, że mam iPhone'a, ale dajcie znać, kto ma iPhone'a, kto ma jabłuszko i zobaczymy, będziemy sobie testowali jabłkowe aplikacje i wsparcie przez sztuczną inteligencję. Warto wspomnieć, tak może szybciutko jeszcze technicznie, bo to miała być dla deweloperów, konferencja już dawno taką nie jest, ale coś było dla deweloperów i też jeżeli kogoś interesuje wdrażanie w organizację, można się do mnie zgłosić, ale będzie dostępny również dla programistów dostęp do wszystkich tych funkcjonalności AI-owych w bardzo prosty sposób, a nawet w przypadku wielu aplikacji nic nie będzie musiał programista robić, tylko od razu na przykład jeżeli ktoś zrobił aplikację, w której są jakieś notatki, samo AI tam się pokaże, które będzie mogło robić podsumowanie z tych notatek. Bardzo fajna sprawa. Mega. W ogóle dla mnie, wiesz, te wszystkie rzeczy związane z podsumowaniem spotkań, notatek i jeszcze ta integracja z tymi innymi narzędziami od Apple'a jest genialna, bo dla mnie na przykład, dla mnie się podoba, powiem po białostocku, dla mnie się podoba to, że rzeczywiście będąc w ekosystemie Apple'a, ja mam wszystko połączone, czyli jak mi ktoś pyta, czy wysłać Ci linka na SMS-a czy mailem, no to ja mówię, whatever, tak jak wyślesz mi SMS-em, mam to w telefonie, w kompie, na tablecie, tak? Wyślesz mi mailem, no dobra, zaloguję się na Gmaila, ale również Gmaila mam na tablecie, na telefonie, w komputerze. I to są czasami takie drobne rzeczy, takie drobne niuanse, ale ta integracja urządzeń między sobą jest genialna. Albo coś, co też jest fajne, że wiecie, jak mam hasła na przykład zapamiętane na jednym urządzeniu, mogę sobie je szerować przez różne urządzenia, nie wiem, począwszy od hasła do Wi-Fi, przez hasła do różnych innych narzędzi, więc to są takie niby drobne niuanse i wiem, że dużo ludzi nie lubi przepłacać za Apple'a, bo gdzie takie drogie. I fakt, że na narzędzia Apple'owe, to nie wiem, ta myszka, to akurat była chyba najdroższa myszka w moim życiu, ale no, są inne plusy i jeżeli oni do tego dopalą AI, który będzie dostępny znów podobnie w tym samym pełnym ekosystemie, gdzie mam do wszystkiego dostęp i jeszcze to jest dopalone AI-em, to jest myślę naprawdę genialne. No, ja jestem ta i tak jak w zeszłym tygodniu byłam smutna, że nie mam dostępu do Androida, przez chwilę smutłam, ale potem mi przeszło, natomiast teraz mega myślę, że jest ten news, także zobaczymy. No, takiej integracji z OpenAI-em no na pewno nikt nie ma, nie? Ale jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie spodobała, zwłaszcza tego, chociaż sądzę, że w Polsce i tak to będzie wyłączone ze względu na prawo, ale będzie teraz opcja, że jak masz jakąkolwiek rozmowę, nawet z wieloma osobami w dowolnej aplikacji, to możecie nagrywać wszystkich i robić ci notatki ze spotkania. Więc zajebista funkcja, którą jakby też, dużo wam mówimy o podobnych aplikacji typu Files, ale to będzie też działało nawet dla rozmów telefonicznych, z tego co zrozumiałem, więc super fajny feature, mega zazdroszczę. Wiesz co, no to jest myślę, że mega fajne, bo to jest też nawet o co mnie ostatnio klient pytał. Prowadziłam szkolenie z pisania promptów do czata GPT, więc takie szkolenie bym powiedziała bardziej basic, nie takie zaawansowane rzeczy piękne jak robi Kuba, jakichś asystentów, automatyzacji, jakiś high level. No ja raczej prowadzę też szkolenia takie dla ludzi, którzy może programistami nie są, ale chcą jakoś ogarnąć narzędzia Generative AI, więc było szkolenie z pisania promptów do czata GPT i w międzyczasie ludzie wpadli na różne kreatywne pomysły, gdzie jeszcze można AI wcisnąć, niektóre właśnie na ten moment niedostępne, w stylu, czy można nagrywać spotkania z klientem, kiedy rozmawiam z nim przez telefon. No i na stan mojej wiedzy, wtedy, kiedy prowadziłam to szkolenie w zeszłym tygodniu, no nie można, ale mówi, że Apple jest szansa, że to wprowadzi, tak? Tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo na razie to tylko było takie chwalenie się, wiesz, może być tak, że ktoś drugi też będzie musiał mieć Apple'a. Może być tak, że to nie będzie dostępne w Polsce ze względu na prawo i nagrywanie, to jest zawsze delikatna kwestia u nas, ale wygląda to bardzo obiecująco, jako naprawdę fajne narzędzie właśnie, które też jakbym ich zapytał tydzień temu, czy coś jest możliwe, to bym powiedział, że nie. A to jednak kilka dni temu się okazuje, że być może będzie. No w ogóle jest niesamowite, jak szybko się zmieniają te wszystkie narzędzia i te wszystkie możliwości. Dobra, a powiedz mi, co myślisz, bo jeżeli w zeszłym tygodniu mówiliśmy dużo o Copilocie, o narzędziach od Microsoftu, w ogóle podsyłam Wam już na czacie też odcinek nasz poprzedni o generowaniu muzyki oraz ten ostatni o Google Gemini, żebyście sobie mogli też zobaczyć. Natomiast mówiliśmy też o tym, że Copilot ma wprowadzić na Windowsach to narzędzie Rewind. Pamiętasz? Gadaliśmy o tym. Że możesz sobie tam przewinąć całą historię swojego kompa, ja nie wiem, czy to dobrze technicznie mówię, ale popraw mnie, jeżeli się mylę, przewinąć historię swojego kompa, co robiłeś na tym kompie, jakie hasła wpisywałeś i tak dalej. I tu były z kolei duże obawy o bezpieczeństwo. A tutaj z kolei, mówiąc o tej współpracy OpenAI i Apple, mówiłeś, że tutaj jednak będzie trochę większy nacisk na security. Pytanie, czy można te dwie sytuacje jakoś porównać ze sobą? W sensie coś będzie lepsze pod kątem bezpieczeństwa lub coś gorsze, jak tak patrzymy na całokształt? Zobaczymy jak wyjdzie. Ja myślę, że to ciężko na tym mamy oceniać, szczególnie, że też tam są różne takie funkcje ciekawe, na przykład, czym mi się przypomniało kolejna rzecz, którą będzie miała w Apple'u. Trochę podobne do Google Photos, ale będzie mogła powiedzieć na przykład, że zdjęcia Patryka jak je śniadanie i on dobrze będzie wiedział o co chodzi, a nawet będzie to przeszukiwało wszystkie twoje filmy, więc jak powiesz jak
Patryk coś tam powiedział, to on będzie mógł ci normalnie z całego na przykład długiego filmu ci znaleźć fragment tylko ten. Jest dużo takich rzeczy, które też będą wiedziały bardzo dużo, natomiast oni obiecują, że to wszystko się dzieje na twoim telefonie i się o nic nie trzeba obawiać. Patryk się przystasz. Pozdrawiamy. Tak jest. Więc jakby zobaczymy, generalnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ja myślę, że ja chcę powiedzieć tylko, że z dużą przykrością na to patrzę, ale nie wiem, czy wiecie, znowu Apple wrócił na numer 1 najwyżej wycenianych firm na świecie po tej konferencji właśnie i jakby mnie to zupełnie nie dziwi, bo ja myślę, że oni bardzo mocno pokonali teraz Microsoft, nie? Microsoft wrzuca ten AI wszędzie, do Painta na przykład, nie? Co jest absurdalne. To po prostu nie miało trochę, to wyglądało tak, wszędzie AI, nie połapią się, pieniądze będą płynąć. A Apple to był bardzo przemyślany sposób. Mam wrażenie, że najbardziej przemyślane do integracje AI-owe, w ogóle takie systemowe, więc oni na tym naprawdę zamulili trochę, po powiedzmy pół roku im to zajęło pewnie dłużej niż konkurencji, ale moim zdaniem pozamiatali. I mówię to ze smutkiem, bo jak tak dalej pójdzie, to będę musiał się na iPhone'a przejść. Ojej, jak mi przykro, Kuba, no. Jak mi przykro, że się przeszedł na iPhone'a, naprawdę. Ale widzisz, to jest... No, sorry. No i będę musiał tego mojego 14 Pro wyrzucić, bo już jest przestarzały. Współczuję bardzo. W każdym razie, ale pamiętasz, to nawet na jednym z poprzednich live'ów rozmawialiśmy no właśnie bardzo dużo o Copilocie. Nie mogę teraz znaleźć właśnie tego odcinka, bo my chyba wtedy różne newsy omawialiśmy, natomiast to było absurdalne z tym Paintem. Z tym Paintem to miałam taką zbitę, że nie wiem, po pierwsze, kto używa Painta, nie wiem, nie widzę dzisiaj waszych komentarzy tak bardzo, ale jak ktoś z was używa Painta, to rączka do góry, czy łapka w górę, czy komentarz, ale no ja chyba w gimnazjum odpalałam ostatnio Painta i drugi, to tak jak mówisz, to wszędzie tak naprawdę było i ten hype był za duży, a tutaj Apple poczekał i proszę, więc to ja też myślę, że to jest właśnie ta rozkminka, która właśnie idzie w dobrym kierunku. Ja jestem na przykład bardzo zadowolona, że nie tyle, że Apple rośnie na udziałach, tam rosną jego udziały i rosną akcje, tylko to, że rzeczywiście użytkownicy będą mieli naprawdę dobrze, z tego co przynajmniej mówisz. O, Muri pisze, że ja używam Painta, tak? Fajno, to daj jeszcze Muri znać, co tam robisz w tym Paincie, bo ja trochę nie widzę już zastosowań, ale może jestem po prostu staroświecka. Więc tak. No dobra, w międzyczasie, słuchajcie, miał być odcinek o generowaniu wideo. My trochę o tym generowaniu wideo powiedzieliśmy, ale uwaga, wygenerowało się wideo, co to je właśnie próbowaliśmy wygenerować. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Kuba zaproponował przepiękny prompt związany z szczeniaczkami, z pieskami, więc spróbujemy sobie pokazać to wideo, które się wygenerowało. Uwaga, lecimy. Miniatura jest przesłodka, więc uważajcie, będzie bardzo dużo słodyczy. To jest miniatura. Tu jest, aha, to koniec, to takie krótkie jest. Zobacz, 4 sekundy. Miał być kot, przepraszam bardzo, kitten driving a bus full of puppies. Miał być kotek, który prowadzi bus i bus jest pełen piesków. No na razie nie wiem, co ten kotek z pieskiem robi, ale zgadzają się postacie. Jest sobie szczeniaczek, jest sobie kotek, a tu jest jakieś UFO połączono szczeniaczko-kotek. Nie wiem, po lewej stronie, nie wiem, co to jest to po lewej stronie. Bladego nie mam. Ale dwie rzeczy się zgadzają, czy jest kotek i jest szczeniaczek. To by się zgadzało. Piękne podsumowanie generowania wideo. Jeszcze raz? Piękne podsumowanie generowania wideo. Trochę tak. Ile dałbyś gwiazdek, bo mogę rejtnąć od 1 do 5? Jedną. Dwie za próbę. Bo jest kotek i jest szczeniaczek, dajmy 2 za... Ale one się nie ruszają, w ogóle coś się dzieje z nim z oczami. Trochę się ruszają, wiesz, znaczy ja nie wiem, na ile to widać, bo to jest transmisja, więc to może trochę przeinaczyć. No to się tak rusza. No nie jest to naturalne, dobra, 2 gwiazdki niech będą, ale... O, jest. W jaki dziwny sposób oceny. Czekaj, ja nie mogę tego kliknąć. Dlaczego? Kliknęłaś już. Nie, ale nie zostaje zapamiętana ocena. O, została zapamiętana, dobra, sorry. Po prostu aż się zgubiłam. No, więc trochę tak jak mówisz, podsumowanie tego, jak wideo jest teraz generowane. No szału nie ma, dupy nie urywa, jak to mówią, nie? Więc miejmy nadzieję, że będzie wkrótce lepiej. Tak dobra, Kuba, czy mamy jeszcze jakieś newsy do omówienia? Oprócz mojej piosenki, którą chciałam wam pokazać, czy macie jakieś newsy, masz jakieś newsy, którymi chciałbyś, żebyśmy się podzielili? Ja myślę, że to już ta pora, że trzeba powoli kończyć, dać odpocząć naszym telewidzom.
Telewizją. No dobra, to krótki kącik reklamowy. Ty mów o subach, a ja spróbuję znaleźć na szybko tą piosenkę, bo też mi danych do logowania nie przychodzą, więc teraz dziś ty, proszę. Jeżeli się logowałeś, a do czego się logowałeś? Udio czy Suno? Do Suno próbuję się zalogować i wydawało mi się, że logowałam się Applem. Sorry, ale... Mi też się wywaliło i musiałam kilka razy i działało w każdym razie. Tak? Aha, dobra, czyli to nie być może nie tak, że coś zrobi nie tak, tylko systemowo dzisiaj, tak? Może tak być. Kącik reklamowy, moi drodzy, bardzo dziękujemy, że z nami tutaj jesteście. Powoli robimy kończyć właśnie wstydu oszczędź, ale zapraszamy Was bardzo mocno do subskrypcji 2 fantastycznych kanałów. Pierwszy z nich to Anna Pro oczywiście, a drugi Programistyczne Świry AI. Będziemy Wam co tydzień w czwartki o 21:00, dokładnie tak jak dzisiaj, dawali porcję newsów AI-owych. Robimy to już od jakiegoś czasu, bardzo się cieszymy, że możecie tutaj z nami być o tej godzinie, że my możemy być z Wami i z Wami też wchodzić w interakcję. Mam nadzieję, że od odcinków trochę większe, bo mieliśmy teraz problem z YouTube'em, bo tak generalnie zazwyczaj to jest bardzo dużo pytań, ale może i dobrze, bo przynajmniej dzisiaj zdążyliśmy Wam powiedzieć większość newsów, które chcieliśmy, więc coś za coś. Moi drodzy, żeby nie przegapić, łapeczki w górę, za to będziemy bardzo wdzięczni, to od tego nie zależy, czy przegapicie, ale na dole macie przycisk subskrybuj. Będzie nam bardzo miło, jeżeli to zrobicie oczywiście na kanale Anna Pro i Programistyczne Świry AI, ale jeżeli to zrobicie, nie stracicie z nami kontaktu, będziecie informowani o tym, kiedy pojawią się nowe odcinki, będziemy mówili o nowych narzędziach AI-owych, nie tylko do wideo, nie tylko do muzyki. Dzisiaj dużo mówiliśmy o obsłudze klienta chociażby, więc tym bardziej, jeżeli Was interesują jakieś takie case'y też biznesowe, marketingowe, to bardzo mocno zachęcamy, żebyście z nami byli i oczywiście pozostańmy też w kontakcie na LinkedInach. Anna Prończuk-Omiotek i Jakub Król. Koniec kącika reklamowego. Pięknie to zrobiłeś, powiem Ci, zrobiłeś to piękniej niż ja, no bo ja tak jakoś zawsze szybko i dynamicznie, a tutaj proszę. Jest z nami Robert Kotecki, o Boże, mój ulubiony uczestnik, cześć Kotecki, a Kotecki moje dzisiaj w domu zostały. No. A propos Kotecki. No dobrze. I tym sposobem będziemy kończyć, bo ja nie mogę niestety się zalogować do mojego Suno i wyświetlić Wam pięknej piosenki. A z racji tego, że nie jestem na swoim kompie, to udostępnianie dźwięku z kompa jest... A nie, udało się, potrzebowało zalogować się. Ja to Wam muszę puścić, dobra. Potrzebowało przeżreć się przez chwilę. Więc co tu mój napisał? Pewnie są po fentanylu. Nie pokazujemy takich to jest, nie wiem co to jest, więc Marysia, jak będziesz to widziała, to wytnij. Pozdrawiamy Marysię, która ogarnia mojego YouTube'a, bo ja już bym chyba nie ogarnęła i już bym nie spała. Jest piosenka, uwaga, tak jak mówię, po naszej transmisji Kuba, zainspirowana Tobą i piosenką Twoją o ponurym żniwiarzu, stwierdziłam, no to ja się teraz też pobawię i miałam kreatywny pomysł na wpisanie, zrobienie takiego, wiecie, praktycznego use case'a, jak można wykorzystać Suno, sztuczną inteligencję, jak można wykorzystać narzędzia AI do generowania muzyki reklamowej. I stwierdziłam, dobra, no to zareklamujemy mój kanał na YouTube. Żeby było śmiesznie, będzie Mruczysław, czyli mój kot, czy będą jakieś Kotecki, pozdrawiamy Radka jeszcze raz, więc żeby było śmiesznie, niechże będą słodkie koty. I jest kilka wersji, no, okazuje się, że pierwsza jest najlepsza, cała reszta była do bani, ale jest taka pierwsza, tak, ja próbowałam robić iterację, wiesz, bo jak jedna mi się spodobała, ale końcówka mi się nie spodobała, próbowałam robić iterację, ale iteracje były coraz gorsze i pierwsza wersja była najlepsza, więc ja Wam to puszczę, tylko Kuba, powiedz mi, czy będzie słychać dźwięk, teraz sobie zweryfikuję, to chyba było to, więc lecimy. Anna Pro, nasza tak? Marketing w socjale, nie ma dla niej trudów. Z Mruczysławem, kotem na co dzień pracuje. Anna firmy profesjonalnie promuje. Zawsze uśmiechnięta firmą pomaga. Strategię marketingu świetnie układa. Warszawa miastem, gdzie Anna mieszka. W marketingu ona jest najlepsza. Dziś Anna Pro światu się pokazuje. To ona trendy AI obserwuje. Z kotem Mruczysławem zawzięcie pracuje. Profesjonalną pomoc gwarantuje. Anna Pro, nasza gwiazda z YouTube. Ten jest tak cudownie kreatywny. Socjale, nie ma dla niej trudów. Z Mruczysławem, kotem na co dzień pracuje. Anna firmy profesjonalnie promuje.
podoba. Chyba kończymy na dzisiaj, tylko jeszcze jakaś jedna złota myśl na koniec. Ja muszę to opowiedzieć, zaprosić cię do jakiejś jednej złotej myśli. Dobra, ale ona mi się poforuje w głowie, więc nie wiem, co powiem. Uwaga. Świat się i tak zmieni, moi drodzy. AI zmieni wszystko. Sprawdźcie wy własnymi rękami, żeby to była dobra wersja świata. Lepsza wersja świata, nie gorsza. Wszystko w naszych rękach. Dziękuję. Pięknie, te twoje złote myśli są coraz lepsze. Po prostu Paulo Coelho, level hard, naprawdę. Cudownie. I tak, tu nic dodać, nic ująć, więc tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszą transmisję. Dzięki wielkie w ogóle, Kuba, za twój czas, za to, że zebrałeś siłę i energię po tak ciężkim tygodniu, żeśmy się znowu spotkali. Widzimy się znowu za tydzień, standardowo, czwartek 21 i mam nadzieję, że wy też do nas dołączycie tak licznie, jak dzisiaj dołączyliście, czyli mniej więcej przez live się jakieś 50 osób przewinęło na żywo, więc mam nadzieję, że kolejna grupa nam również dołączy. Także dzięki wielkie wszystkim słuchaczom, widzom, komentatorom, dzięki i do zobaczenia za tydzień. Cześć, cześć. Pa!